Idziemy do fryzjera. Jak zobaczycie mojego fryzjera, to was z butów wywali. Naprawdę. Yes, welcome. Are you free? Yes, always. No, mój salon fryzjerski. Come on, baby, come on. Ano mga ako, animal. Idziemy się strzec. Yes, tanan, all around. Massage, therapy. Wala ka wala mas daddy. I'm free, always. Yung kalula, free kalula. Dili, bye. Wychodzimy od mojego fryzjera. Thank you, bye bye. My hairdresser. Przyjechaliśmy, akurat w tym sklepie mają brakujące hardiflexy na podłogę na drugie piętro, 1380 peso za jeden. Nie pamiętam ile płaciliśmy w Szyruku, ale wydaje mi się, że było drożej. Mogę to sprawdzić we vlogach, może gdzieś go znajdę. Czy coś jeszcze tutaj potrzebuję? Może tak. 1380. Może tak. Pasta 1380. Jakąś próbówkę by się przydało kupić do prądu. Gdzieś coś. Teraz się rozejrzymy. Very good. Kainom-dom ka niya, kuya? Kainom-dom ka niya pod last year. Oh, kato may baling daghana. Budlaya ato. Karon upat na lang kulang. Hey, salamat. Thank you. Thank you. A teraz jesteśmy po zakupach materiału. 24/7 Blazi. Ernestin ma ochotę na halo halo, przyjechaliśmy na halo halo. No, tak nie widzieliście jak mój fryzjer wygląda, jaki tam jest klimacik. Ale chyba tutaj nie ma innego fryzjera. Co? Halo, halo na halo. Na halo halo. Na halo, halo na French fries. Na Frit. correct. Na bayot. Na bayot na Teraz mi małżonka dokucza, że na bayot.
You tell them. Tell them. Tell them. What do you want to say? Emesin teraz będzie mi dokuczać. Głośno fryzjera. No, mówi, że tylko żartuje. Poszliśmy do fryzjera, a widzieliście jak tam jest. Sami panowie, którzy nie potrafią się za bardzo zidentyfikować, którzy poszli trochę drugą stronę. No ale ta usługa 150 peso, ostrzyżenie. Także w porządku. Ernest będzie tam sobie farbowała włosy. Czekamy na nasze halo halo i na jedzonko. Przyszło halo halo, za którym tak Ernest się miała smaka. This is ube yam, ube ice cream. This is special, real one. Remember when we went to where was that? They gave us fruits Vegetables. In la arena. with maize. In la arena. That was not proper. This one is proper. No czasem dają niedobre halo halo, ale tu jest pyszne. Muszę to zmiksować jak Ernestu? You have to mix it. I wciągnąć. Jak wiecie, kupiłem płyty na podłogę. A w związku z tym pierwsze zdanie na dzisiaj od rana. Nie nagrywałem tego od początku, ale proszę zwrócić uwagę, nie ma już otworu. Jakbym chciał być złośliwy, powiedziałbym, że nie ma już dziury. Ale dziury to wiecie gdzie są. Na budowie są otwory. No i chwila, moment. I będziemy mieli całą podłogę na piętrze skończoną. To są te grubsze płyty. 1 cm, 2 mm. Można po tym chodzić, można po tym skakać na skakance jak się chce. Chociaż będzie dźwięk niósł jakby skakał na skakance, ale można. No i udźwig jest spory, bo też tu jak wiecie jest moja siłownia. Także jeszcze 2 linie i możemy uporządkować górę. Będzie więcej miejsca. 25% powierzchni zyskamy na górze, bo teraz wszystko jest tu, rowery są tam, tam są moje narzędzia, tam ta część, całe 25% jak widzicie to jest moja siłownia, o, jest wyciąg górny, który można sobie dowolnie zmieniać, uchwyty, stojak do podciągania do dipów, moje ukochane, rewelacyjne hantle regulowane, są nawet lepsze niż te co kupiłem w Norwegii, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o ten system zmiany obciążenia, to dużo lepiej to działa tutaj niż te co w Norwegii. W Norwegii zdarzy się, że się zatną, że trzeba poświęcić 15 sekund, żeby wrócić do ustawień, a tutaj jest rewelacyjnie. Zrobimy podłogę. Dzięki temu w tej sypialni trochę więcej się pyliło z góry, wiecie, to stare drewno, termity, jeszcze te było trochę kurzu, ale teraz już będzie dużo lepiej w tej sypialni. Papier ścierny do szlifowania gładzi szpachlowej jest zamówiony, jest w drodze. Codziennie progres, no ale dobrze, kończę to. No i widzimy się pewnie, jak już będzie podłoga skończona, tak myślę. Mam wielu nowych widzów. No i pewnie komuś pojawi się w tle głowy pytanie. Kurka wodna Olo, czemu nie zrobiłeś podłogi od jednego strzała w zeszłym roku? Już tłumaczę. Warto wrócić do starych vlogów. No ale generalnie te płyty cementowo-włóknowe, które używamy na podłogę, te 12 mm, nie są zbyt popularnym materiałem budowlanym na Filipinach. A szczególnie u nas na wyspie. I w zeszłym roku udało nam się kupić tam 12 czy 13 płyt. Jest! Okej, kawa gotowa, żona była. Udało nam się kupić wszystkie płyty, które po prostu były w sklepie. Długo myślałem o tym, jakie rozwiązanie użyć na podłogę na piętrze. I koniec końców, czytając w internecie, doszedłem do wniosku, że ta płyta jest najlepsza. Jest wodoodporna, ognioodporna, termitoodporna, generalnie idiotoodporna. Więc kupiliśmy wszystkie płyty, które były w zeszłym roku na wyspie, w sklepie. No i nie było nigdzie więcej. Yeah, we are coming. We are coming, Princess Pinky.
A w tym roku na szczęście okazało się, że sklep, w którym kupowaliśmy, po prostu zamówił ich dużo więcej. W innych sklepach nas odsyłali po prostu z kwitkiem, że to nie jest popularny materiał, że nie opłaca się tym handlować. No ale na szczęście udało się dokupić płyty bez kombinacji, bez jeżdżenia do Dumaguete i można w tym roku tą podłogę skończyć. Rozkładamy płyty, strzelamy sobie sznurem traserskim, gdzie są wszystkie krokwie, które robią za podłogę, a na dole robią za sufit. Nawiercamy otwór, bo wkręt do drewna nie przejdzie przez płytę cementowo-włóknową. Stępi się po prostu i dużo dłużej to zajmie. Nawiercamy to małym wiertłem na początku do drewna, potem rozwiercamy otwór większym wiertłem, żeby łeb się schował, jak tutaj będziemy układali docelową podłogę w przyszłości. No i tak to leci. No i tak to leci. Płyty są inne, bo tu jest Shera board made in Thailand, a generalnie te płyty no to jest Hardy Flex. To się na wszystkie te płyty cementowo-włóknowe przyjęło mówić Hardy Flex, więc wydaje się, że to jest po prostu firma, która to zapoczątkowała na początku. Tak samo jak z butami. Na wszystkie buty mówi się Adidasy, chociaż możesz mieć inne marki. Także płyty są delikatnie inne, ale najważniejsze, technologicznie są te same, parametry mają te same, a to, że mają trochę inną strukturę tutaj na górze, to nic nie robi, bo to i tak będzie zakryte, a od dołu będzie pomalowane na biało, także to się wszystko ładnie wyrówna. Dobra, idziemy na kawę. Jak mówiłem, tak się po prostu dzieje, ale łóżko jest zaimpregnowane, polakierowane. A jaka szczęśliwa ciocia Pinki będzie miała łóżko. O. Jadą jeszcze do cioci Anabel wziąć nasz materac, który pasuje do tego łóżka. I zawiozą. I zawiozą łóżko do cioci Pinki. A mieszka dosłownie no, od nas, nie wiem, 500 metrów, tylko że pod górkę. Mały sukces. No ale to było, myślę, że do przewidzenia, bo wszystko było policzone. Rozebrany szalunek spod blatu betonowego, który robiłem samemu w zeszłym roku. Własna myśl techniczna. Jak widzicie, stoi na jednym punkcie podparcia, na drugim punkcie podparcia i tam w rogu taka mała elka. Także to tutaj nie ma de facto żadnego podparcia. Jedynie wisi na zbrojeniu. Jest rozszalowany, jest dolany ten kawałek brakującej posadzki podłogi. No bo to był mój błąd. To był mój błąd wynikający z innych standardów po prostu. Zrobiłem najpierw blat, te ścianki i zrobiłem go w standardzie takim europejskim, jeżeli chodzi o wysokość blatu. Wiecie, rozumiecie. No a potem małżonka przy nim stanęła. No i że za wysoki, co nie? No ale my w Europie jesteśmy trochę wyżsi. Oni na Filipinach są zdecydowanie niżsi. I to był po prostu mój błąd wynikający z przyzwyczajenia. Jak się robiło jakieś kuchnie w drewnie, to na jakiej wysokości blat docelowo. I tak też zrobiłem tutaj blat, wliczając to płytki i tak dalej. Dla mnie było bomba, a dla Ernestine było za wysoko. Jako że blat był już wylany, to dużo łatwiej było podnieść posadzkę o te 5 cm, żeby po prostu blat bardziej pasował małżonce, no i ewentualnie innym Filipińczykom, czy jak tutaj przyjedzie ktoś kiedyś wynająć to mieszkanie docelowe, jak zaczniemy sobie budować, że tam będziemy mieszkać w innym miejscu, no to żeby po prostu nie było za wysoko, żeby się ręce nie męczyły. Co jeszcze dzisiaj się stało? Idziemy na górę, trochę sprzątam. Jeszcze trochę. Jeszcze sporo sprzątania zostało. No ale nowa część podłogi jest już poodkurzana. Łączenia poklejone. A już mam poodkurzane. To jest materiał, który jest ewentualnie do wykorzystania. W tą stronę trzeba iść, oczyścić tamto. Tu jeszcze są materace. Przeorganizować trochę tą przestrzeń. Uporządkować tą przestrzeń. No ale mamy w końcu podłogę na całym piętrze. I tak jak na dole, tu gdzie teraz stoję,
Tutaj możecie sobie Państwo wyobrazić. Dach będzie zrobiony inaczej, będzie podniesiony, także tu będzie prosta ściana. No, załóżmy, że dotąd gdzie będzie okno z widokiem na działkę, niewielkie, 100-120 szerokości. Jakieś łóżko, jakaś szafa, może jakiś mały stolik do laptopa. No i tutaj jak jest słup, ściana, będziemy sobie tutaj wstawali. Znaczy goście będą wstawali, ja tu raczej nie będę spał, chociaż może być tu dobrze spał, jak nie będzie gości, będziemy sobie już spali. I będziemy sobie otwierali, załóżmy, że w lewo, wielkie szklane drzwi przesuwne. Będziemy sobie wychodzili z naszego pokoju. Dach też będzie do góry. To, co teraz podtrzymuje krokwie, to jest mniej więcej poziom, gdzie będzie barierka. Jakieś 90 cm od podłogi. Dach wyniesiony do góry i piękny ocean view na Mindanao. I tak właśnie tutaj będzie. Jeden pokój, drugi pokój. Ściana bez znika. Widzicie, dokąd wychodzi betonowa struktura naszej kuchni, jeżeli chodzi o strop, o dach i rury wypuszczone. Łazienka mniej więcej tego rozmiaru będzie tam jak nasza na dole i jeszcze jeden pokój tam. Tutaj będą takie opcje bardziej dla backpackerów, bardziej dla podróżników, którzy nie przyjeżdżają z rodzinami, albo jakaś większa grupa, jakaś cała rodzina. Po prostu będzie tutaj jedna łazienka z prysznicem, z toaletą, dzielona na 3 pokoje. Wszystkie 3 pokoje dostęp do tarasu. No ale to przyszłość. To jest przyszłość. To jest przyszłość. Najpierw trzeba skończyć parter. Wszędzie, kurde, moje narzędzia leżą. Wszędzie wszystko leży. Nie vlogowałem jeszcze wtedy, ale nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, co ja miałem u siebie w garażu w Norwegii. Ile tam było narzędzi, jak zacząłem to sprzedawać, to coś nie pakowało do kartonu, to co wydawało mi się, że nie będzie potrzebne. No i większość tych rzeczy nie jest potrzebna, da się żyć bez tego. Tutaj ile mam gratów, wszystkich tych narzędzi, pierdółek, jeszcze dochodzę gdzie co mam. Jestem na etapie szukania próbówki, żeby za prąd się brać, bo tutaj jeżdżę po sklepach, nigdzie nie mogę dostać próbówki, nie wiem jak oni to sprawdzają. Językiem na Filipinach pewnie w mieście w Dumaguete to dostanę bez problemu w dużym sklepie budowlanym, ale tutaj nigdzie. Oczy robią wielkie, nie mają. Dzisiaj, najpóźniej jutro będzie cała góra uporządkowana. Dobrze, z chłopakami robicie, też jest wcześniej. Która jest godzina teraz? Powinni pracować do 16:30. Jest 15:40. Pomyli wszystkie narzędzia po pracy z betonem. Bo musiałem ich upomnieć, nie powiem. Pierwszego dnia jak robiliśmy coś z betonem, mówię, że wszystkie narzędzia po pracy z betonem, z tynkiem, z czymkolwiek, co będzie po prostu mieszane, mają wyglądać jak nowe. Że jeżeli chcesz mieć narzędzia jakieś, to musisz po prostu szanować. Każde jedno wiadro ma być wymyte gąbką dokładnie. Nie chcę widzieć żadnego suchego betonu, szpachli we wiadrze. Mam wiadra, które kupiłem w zeszłym roku na Lazadzie. Bardzo dobre wiadra, ucho się nie oberwało. Dały radę cały zeszły rok wymurować kuchnię. Niech służą mi 20 lat, tylko po prostu trzeba dbać, trzeba myć, a nie zostawiać coś do wyschnięcia. Co najmniej połowę muszę się uporządkować, żebym mógł sobie trening zrobić. Bo siłownia zostanie tam, gdzie jest docelowo teraz siłownia. Jako że obie sypialnie, jednej sypialni jesteśmy my, druga sypialnia jest w trakcie remontu. Są te materace, gdzie sobie ciocia Pinki powiedziała, że jest zmęczona. Czy możesz sobie materac rozłożyć na górze. Poodkurzała sobie, posprzątała, położyła sobie materac i odpoczywała po prostu na górze. Wspominałem o tym wcześniej, ale jest wielu nowych widzów. Plan na to jest taki. Likwidujemy wypusty w dachu. To jest tylko problem z obróbką tego, jeżeli chodzi potem o płyty, ze zrobieniem po prostu sufitu. Wysokość docelowa, którą mamy tutaj na środku, jest właściwa, jest ok, nie ma z nią problemu.
Problemem są wysokość z lewej i wysokość z prawej. Także wyniesiemy, jak będziemy robić dach, całość do góry. Tutaj zostawimy tą wysokość, która jest, w efekcie czego po prostu dach będzie miał mniejszy spad. No ale tutaj, jeżeli chodzi o spad dachu, no to tutaj śnieg nie będzie nam na dachu zalegał, umówmy się. Także może być po prostu mniejszy spad na dachu. Nic się nie będzie z tego tytułu działo. Dzisiaj mocno padało. Bardzo mocno się padało przez chwilę. No i w przyszłości też system rynowy będzie trzeba zrobić po prostu, bo teraz jak nie ma rynien, to cała woda z dachu właśnie leje się tam, była wielka kałuża na podwórku. I to by było na tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o pracę. Codziennie planuję dzień do przodu po prostu, jeżeli chodzi o pracę, bo po prostu muszę to jakoś zaplanować odpowiednio, bo zrobiliśmy tynki. Tynki muszą odpowiednio długo przesnąć, żeby ewentualnie można było położyć skim coat. Tą gładź szpachlową na zewnątrz położymy na raz, żeby trochę wygładzić, to przeszlifuje się i dopiero potem się pomaluje. Nie będziemy malować gołego tynku. No to one muszą trochę przesnąć, muszą trochę odstać te ściany. Wczoraj zrobiliśmy fundament pod water tank. On też sobie musi postać, też musi sobie przesnąć. Na dniach, możliwe, że jutro będziemy brali się za elektrykę. Żeby była elektryka w łazience i w kuchni, tak jak ma docelowo być. Kontakty, przełączniki. Tak jak ma po prostu być, docelowo. To co możemy zrobić, bo mówię, jeżeli chodzi o podgrzewacz wody, mam z tym zagwozdkę. Nie mogę wybrać mocniejszych wersji, bo są po prostu za mocne. Jak rozmawiałem z sztuczną inteligencją, to korki, które tutaj mam, nie udźwigną tego, po prostu byłoby to niebezpieczne. Wróciła ekipa, zawieźli łóżko. Kenji, jaki on jest duży, jak on szybko rośnie. Trzeba porobić okna, obrobić okna, otwory okienne w łazience na docelowy wymiar, bo są teraz nierówne, nie były ruszane od zeszłego roku. Trzeba doprowadzić sufit w łazience do stanu gotowego do malowania, już przed płytkami, przed tym jak zacznę robić płytki. Muszę się przymierzyć, czy nie przestrzeliłem. A to się mogę przyznać, bo co to, tylko ten co nic nie robi się nie myli. Mam 99,9% pewności, że trochę przestrzeliłem z rurą do toalety, z odpływem do toalety, że po prostu z daleko od ściany ona jest. Więc sprawdzę to też, możliwe, że jutro. Nie było to dla mnie tak bardzo ważne w tym momencie. I jak co, to będzie trzeba trochę podkuć, trochę to przerobić, ale to też jest raptem, nie wiem, 2-3 godziny pracy. Myślę, że więcej to nie zajmie, żeby to delikatnie podkuć, żeby tam nic z tej rury nie uszkodzić. I zrobić tak, żeby było po prostu dobrze. Nie jestem hydraulikiem, ale sugerowałem się czymś w zeszłym roku. Pamiętam, że ja to sprawdzałem i zostawiłem sobie właśnie minimalnie większy zapas. A w tym roku jak kupiliśmy toaletę, to wydaje mi się, że odpływ z toalety po prostu nie pasuje w tym sensie, że będzie z daleko od ściany. I albo musiałbym kombinować, dorabiać jakieś taką ramkę dookoła toalety, taką niby ozdobną z jakąś półeczką, z czymś, żeby jakoś to zniwelować wizualnie. Ale na tym etapie, na którym po prostu jestem, dużo łatwiej, wydaje mi się, będzie podkuć i pociągnąć rurkę, kanalizacyjną rurę w to miejsce, w którym po prostu będzie nam idealnie zgrane z odstępem od ściany. Też dosłownie na dniach myślę, że już będę brał się za hydraulikę w łazience, za wyprowadzenie rur, które będą potem podłączone do zbiornika z wodą, bo też muszę zacząć o tym po prostu myśleć w najbliższym czasie.
Karton jest już w Dumagete, na sortowni, nasz z Norwegii z maszyną cięcia płytek, z membraną w płynie. Także niebawem będę miał wszystko, co potrzebuję, żeby de facto zacząć układać płytki, ale to jeszcze jest proces, jeszcze przygotowanie, jeszcze trzeba właśnie wymurować ścianę, trzeba doprowadzić sufit na gotowo, trzeba urobić okna, trzeba pociągnąć hydraulikę, trzeba wymurować ścianę, która będzie separowała część prysznicową od reszty łazienki, bo tam będzie wymurowane, obłożone w płytkach. Drzwi do łazienki są już kupione, płytki są kupione, szafka do łazienki jest kupiona, jest w drodze, toaleta jest kupiona, szafka ze zlewem i z lustrem. Odpływ do prysznica liniowy, tak? Takie korytko, tak się nazywa, 60 cm taki odpływ liniowy jest już kupiony, jest dostarczony. Bidet, czyli ten filipiński bidet, czyli ta słuchawka taka mała, co jest przy toalecie na wężyku, jest kupiony. Czego brakuje? Jeszcze nie zamówione jest, teraz pomyślałem o tym, że słuchawka prysznicowa. Myślę, że słuchawka prysznicowa z deszczownicą po prostu. Ale też muszę o tym pomyśleć, poczytać, bo są na Filipinach są, wiecie, w Polsce standardowo są podwójne. Chodzi mi o to, że masz wejście ciepłej i zimnej wody ze ściany. U rodziców w domu, mamy w domu, jest pojedyncze, że po prostu bezpośrednio na podgrzewaczu wody, tym elektrycznym, ustawiasz sobie temperaturę. Jak masz go włączonego, to leci zimna, jak go włączysz, ustawisz na jakąś temperaturę, to po prostu leci taka, jaką chcesz. Czyli de facto, teoretycznie i praktycznie może być jedno wyjście z wody, a nawet może być tak, że tylko wyjście wody do podgrzewacza w środku, a bezpośrednio z podgrzewacza wężykiem do słuchawki i do deszczownicy, tak jak jest u teściu właśnie w domu w Dumagete. I wydaje mi się, że skłaniałbym się w tym kierunku, ale też jeszcze muszę o tym po prostu poczytać. To drugie łóżko, rozmawiałem z żoną, przerobi się je, na razie obetnie się te nogi, bo to łóżko piętrowe, tam widać drabinkę, przerobi się je, też je się zaimpregnuje, polakieruje, stawi się je tymczasowo na górę, właśnie jakby ciocia Pinki miała ochotę się zdrzemnąć, bo naprawdę ciężko pracuje. Dużo i ciężko pracuje, ale lubi tu być. No i my jej pomagamy załatwiać jakieś sprawy właśnie w Barangaju. Także wydaje mi się, że wszyscy zyskują na tym układzie. Jak wiecie, pracownicy moi dostają jedzenie od nas o 12 na przerwie, 12-13 jest przerwa, dostają jedzenie, ciepły posiłek zawsze. Niemalże wszystkie te posiłki ciocia Pinki gotuje. Gotuje dobrze, zdrowo przede wszystkim. Takie filipińskie dania. Często jakieś takie coś na bazie zupy, takie wodniste, z moringą, z jakimiś warzywami, z owocami. Mungus, mungu beans, nie wiem jak się po polsku nazywa. Smacznie gotuje. Ja jem to samo co chłopaki. O 12 w trakcie dnia jemy to samo wszyscy. Ernestin, ciocia Pinki, wszyscy jemy to samo. I wcale tak drogo nie wychodzi, powiem wam, żeby to gotować właśnie dla 5 osób tutaj na Filipinach. No. Dobrze, to by było na tyle na ten moment. Dziękuję bardzo za oglądanie, za subskrybowanie, za komentowanie przede wszystkim, za lajki. Pozdrawiam was serdecznie. Aleksander Wojtysiak. Między światami. Życie na Filipinach. Kurczę, tutaj cokolwiek nie zostawię gdzieś, nie wiem, szklankę po kawie. Zaraz jej nie ma. Idzie Pinki jak tornado. W trakcie dnia się kąpałem, bo ciąłem tą podłogę, te płyty cementowo-włóknowe. Moje spodnie robocze leżały tutaj brudne. Już wiszą wyprane, już się suszą. Koszulka też. Raz użyta, już się suszy. Moje spodenki, co trenuję mi na siłowni. Wszystko w tempie błyskawicznym jest prane i sprzątane. O, idzie. Główna sprawczyni tego zamieszania. Pinki, Pinki, Pinki. A tu główny nadzorca. W moim t-shircie, w moich spodenkach. Majtki też masz moje, żono? True size also mine? No, it's mine. Are you sure? Wow, so nice.
Bo bokserki moje też mi żona zabiera i czasem nosi, mówi, że komfortowe są. Dobra, kończymy to. Dzisiaj nie było prądu, ale 4 baterie dały radę pociąć wszystkie płyty z zapasem. Do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie, cześć.